Zwycięstwo w Le Mans i co dalej? W tym programie pomówimy o szerokich horyzontach i możliwościach Roberta Kubicy po wygraniu wyścigu. Co dalej może zrobić? Co jeszcze może się zdarzyć? Czego może dokonać? Czego żaden inny człowiek przed nim jeszcze nie dokonał i po nim raczej już nie dokona. A do tego krótki instruktaż dla ignorantów, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega sukces w Le Mans i dlaczego to zwycięstwo jest wielkim osiągnięciem dla każdego Polaka i dla każdego człowieka. I jeszcze parę zdań na temat polskich juniorów. Kacper Sztuka właśnie objął prowadzenie w kategorii Eurocup 3, wygrywając niedzielny wyścig. A to wszystko w naszym studiu nagraniowym, którym jest Mustang Cabrio z silnikiem V8. Posłuchajcie, jak to gada. Jedziemy z programem. Zanim zacznę, przypominam o platformie Patronite, na której mam konto, na której mamy stałą społeczność już od kilku lat, naprawdę sprawdzonych fanów ścigania, super fajne towarzystwo, do którego Was zapraszam serdecznie. Szczegóły w opisie, jest link do Patronite. Kliknijcie i zobaczcie, co tam się dzieje. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. Jeśli chodzi o program, po pierwsze, mega uderzenie. To jest coś, na co czekaliśmy, to jest coś, czego potrzebowaliśmy. Znaczy osoby ogarnięte, znające się o motorsporcie, nie mające żadnego gula, a też takich też nie brakuje, no po prostu zdawały sobie zawsze sprawę z tego, że Robert jest mega talentem, ale jednak no, zawsze ten wynik jest bardzo mile widziany. Coś, co potwierdzi, co podkreśli kunszt kierowcy. I zwycięstwo w tegorocznej edycji Le Mans to jest właśnie ten czynnik, na który wszyscy czekaliśmy, czynnik, którego potrzebowaliśmy. Tym bardziej, że jest to zwycięstwo wyścigów i co więcej w jego jednej z najtrudniejszych edycji w historii, a na pewno najtrudniejszej od dekad, w edycji, w której był tylko jeden safety car, czyli czynnik losowy był bardzo niski, a do tego ten safety car zdecydowanie podziałał na niekorzyść naszej załogi. Oni na tym stracili, mimo tego ostatecznie wygrali ten wyścig. Co więcej, w 15 sekundach zmieściły się 3 samochody. Było Ferrari numer 83 i za nim 14 sekund Porsche numer 6 i zaraz za ten Porsche dojechało Ferrari numer 51, więc było ultra ciasno, było bardzo mało losowo, wszystko się zasadzało na tempie załóg, na ich prędkości. Robert mówił, że to był sprint 24-godzinny i oczywiście na tym, kto popełniał najmniej błędów, kto miał najlepiej w głowie ułożone. I to było zwycięstwo naszej załogi. No i mieliśmy ten mega odzew międzynarodowy. Powiem szczerze, że ten polski to mnie zaskoczył, dlatego że mieliśmy już jedno zwycięstwo w LMP2, ale jednak polskiej ekipy. I ono się trochę rozeszło po kościach, nie było tutaj wielkiego uderzenia. Fakt jest taki, że to nie była najwyższa kategoria Hypercar, ale cały czas LMP2 mega dobra, mega mocna kategoria. Też było to bardzo wartościowy sukces. On się jakoś za bardzo nie sprawdził. Ten tegoroczny został przykryty oczywiście zwycięstwem Roberta Kubicy, bo mówimy o Hypercar, o najwyższej kategorii i starcie Ferrari. Natomiast to, jak to uderzyło, to jak to eksplodowało, jednak ta magia najwyższej kategorii i Roberta Kubicy połączone razem dają po prostu mega uderzenie i nagle pół Polski dowiaduje się, że jest taki wyścig jak Le Mans po 103 latach od jego pierwszej edycji i co więcej, że mamy zwycięzcę w tym wyścigu. To jest naprawdę ultra ważne. Sam Robert też bardzo fajnie ujął to, jak ten mega odzew się rozgrywał przed jego oczami. Mówi: nie spodziewałem się tak dużej pozytywnej reakcji od ludzi w Polsce. Wiele osób podchodziło do mnie i mówiło: nie oglądam wyścigów, nie interesuję się nimi, ale mój syn lub mąż oglądał i muszę Ci powiedzieć, że kiedy wygrałeś, płakaliśmy. To wykracza poza sam wyścig, to wykracza poza sport, mówi Robert. To skłoniło mnie do refleksji. Prawdopodobnie dzięki mojej historii i temu, jak wyjątkowa jest Le Mans, udało mi się wzbudzić w ludziach wielkie emocje. Byłem zaskoczony zainteresowaniem, jakie przyciągnęła ta wygrana nie tylko w Polsce, ale ogólnie. Zaskoczyło mnie, jak wiele osób do mnie napisało: nie wiedziałem, że aż tylu ludzi ma mój numer telefonu, bo nie rozdaję go łatwo. Choć wcześniej startowałem już w Le Mans, dopiero teraz w pełni zrozumiałem, jak ważny i znany jest ten wyścig. To, co jest też ważne i to, co zauważycie, w Roberta wstąpiła super fajna, taka pozytywna energia, czyli wydaje mi się, że to się bierze z takiego spełnienia, z satysfakcji i
no, wydaje mi się, że Robert łapie wiatr w skrzydła, dlatego że no, czuje, że da się. Znaczy to, że był w stanie, że miał potencjał, no to on wie to od dawna. W zeszłym roku powinni wygrać ten wyścig, ale został ich samochód wycofany, chociaż nie był jeszcze tak popsuty, mógł jeszcze jechać dalej, mimo tego został wycofany, bo zadymiło, podczas gdy no, walczyli o zwycięstwo i wygrała załoga, która w tamtym momencie jechała za nimi. Więc w zeszłym roku mogli wygrać. Wcześniej oczywiście w debiucie prawie Robert wygrał w LMP2, na ostatnim okrążeniu samochód się zepsuł. Natomiast sama prędkość i kunszt inteligencja kierowcy nie wystarczy. Do tego potrzebny jest tak, jeszcze sprzęt i ten sprzęt był, to jest ten wybór Roberta, nie fabrycznej załogi jednak, bo mógł jeździć fabrycznie, natomiast samochodu Ferrari wolnego, trzeciego, więc to było strzał w dziesiątkę, ale do tego potrzebne jest wsparcie zespołu, którego, nie oszukujmy się, no nie było w takim zakresie, jak być powinno. Przeciwnie, były sytuacje, kiedy no, Robert poszedł spać. W ostatnim wywiadzie moim o tym mówił dość dokładnie. Robert poszedł spać, bo wcześniej nie mieli odwagi zrobić tego, kiedy był przytomny. Obudził się, okazało, że całą przewagę wypracowywaną, czyli wolniejsza jazda, ale dłuższe stinty, cała przewaga strategiczna została zmarnowana, bo ściągnęli samochód o 2 okrążenia za wcześnie. Czyli absolutnie no, granda, nie? W sensie ewidentnie było to działanie na niekorzyść tej ekipy. No i w końcu kluczowe też szczęście. Szczęście w tym, że stawka była bardziej zbita, że Ferrari nie miało aż takiej przewagi jak w zeszłym roku, co oznacza, że byli inni rywale i pojawiła się załoga w Porsche numer 6, która szachowała Ferrari. Gdyby to było tak jak w poprzednich latach, że Ferrari i długo nic, no to po pierwsze, po tych wszystkich głupich błędach, jakie popełniali kierowcy załóg 50 i 51, tak czy inaczej własnymi siłami wypracowaliby sobie znowu prowadzenie i wróciliby na prowadzenie, bo by wszystkich objechali i by dominowali w tym wyścigu. A wówczas oczywiście załoga niefabryczna dostałaby polecenie, ale no sorry chłopaki, ale do tyłu. A jakby nie chcieli spełnić, to coś by się wykombinowało, żeby to nastąpiło. Natomiast w tym roku nie było zbitej stawki i pojawiło się Porsche numer 6, któremu podziękujmy. To są mistrzowie świata, dodajmy, aktualni. Wygrali w zeszłym roku, które po prostu szachowało Ferrari i w momencie, kiedy no, był tylko jeden samochód, który walczył o zwycięstwo i był to rzutny samochód, nie było żadnych gierek, tylko po prostu to zwycięstwo było możliwe. Te wszystkie czynniki się złożyły na ten sukces. Pytanie, co dalej? Podsunąłem Wasze sugestie i pytania podczas naszej rozmowy z Robertem. W tym dużym wywiadzie, jeśli nie widzieliście, polecam. Natomiast no, on miał bardzo fajny hit rate, więc bardzo mnie to cieszy, bo jest to kawał fajnej rozmowy. Natomiast jeżeli widzieliście, to przypomnę jeszcze te fragmenty, w których pytam Roberta o WRC i o Indy 500. Posłuchajcie. Nikt nie wygrał jeszcze wyścigu Formuły 1 rajdu WRC, a już jeszcze z Le Mans to już w ogóle. No nikt. Jakby to było celem też nie tylko rehabilitacja, jakby taki, można powiedzieć, zawór upustowy po tym trudnym okresie. Inaczej, myślę, że połączenie mojej jazdy i doświadczenia, bo dzisiaj tak naprawdę bym musiał praktycznie nie zaczynać z zera, ale gdyby połączyć dzisiejszy stan mojego umysłu z moją jazdą z tam 10 lat wstecz, to ja jestem skromnym facetem, ale gdybym miał auto fabryczne, to bardzo możliwe, że byłaby duża szansa, żeby to się wydarzyło. Ponieważ wierzę, że też popełniłem błędy decyzyjności i uważam, że gdybym miał więcej trochę, może nie wiary w siebie, ale decyzja o nie pójściu do zespołu fabrycznego Citroena była spowodowana dwoma, tak po 2013 roku, dwoma takimi jakby największymi czynnikami. Brak pilota i świadomość tego, że przejechałem tylko bodajże 6 czy tam 7 rajdów szutrowych. Pójście na taki gorący fotel, według mnie to było zbyt wczesne, ale z drugiej strony wiem, że jazdą, którą później prezentowałem na asfaltach, myślę, że gdybym poszedł w tym kierunku, to najprawdopodobniej uważam, że gadalibyśmy z zwycięzcą też rajdu WRC, ale bardzo możliwe, że gdybym już poszedł w tym kierunku, to byśmy nie mieli drugiego Polaka w Formule 1, a przepraszam, to jest nadal ten sam człowiek. I tych małych sukcesików w wyścigach długodystansowych. Inni mówią Indy 500, ale mi się wydaje, że to raczej... Eee, Inaczej, była osoba, która już mi to puściła do ucha.
jest jedna osoba w padoku, w ubiegłym roku mi powiedziała i w tym roku chyba bodajże w kwietniu, że jeśli się zdecyduje, to on zrobi wszystko, żeby to się wydarzyło. Szalony wyścig, ale okej. Może nie będziemy teraz tego głębiać. Inaczej, Y, myślę, że jakbym, znaczy, nie wiem, co jest bardziej szalone. A, czy WRC, czy Indy 500? Tak, nie wiem, co jest Mhm. bardziej szalone. Według mnie bardziej szalony jest jakby powrót, czy też starty w rajdach niż start w Indii. E, ale szczerze, to chyba nie moment na Mhm. podejmowanie tak ważnych decyzji, szczególnie dzisiaj, ale może po prostu kiedyś ten moment przyjdzie. Tak to przedstawia Robert. Przede wszystkim oczywiście to, co tu i teraz, to jest typowo też Robertowe, czyli walka o Mistrzostwo Świata. W tym momencie 3 Ferrari są na czele. Numer 1 w rankingu Mistrzostw Świata to jest załoga numer 51, czyli Alessandro Pierguidi, Antonio Giovinazzi, James Calado. Mają 105 punktów. Jedynie 16 punktów do nich traci załoga numer 83, czyli Robert Kubica, Phil Hanson i Fei. No i na trzeciej pozycji mamy Antonio Fuoco, Miguela Molinę i Niklasa Nielsena w Ferrari numer 50, które zostało zdyskwalifikowane z Le Mans, tracąc sporo punktów, dlatego że mieli nieprawidłowości z tylnym skrzydłem. Za bardzo się uginało. 57 punktów. Oczywiście do końca sezonu jeszcze kawał sezonu, tak? Jeszcze ile? 4 wyścigi. Więc może się jeszcze dużo zadziać. Natomiast no, nasza załoga traci 16 punktów. 105 punktów ma 51, 89, 83 i 57, 50. To wszystko się jeszcze może przemienić, dużo punktów jest do zdobycia. Natomiast no, pytanie, co zrobi zespół Ferrari, czy no, umożliwi tą walkę o mistrzostwo. Nie chcę być sceptykiem, nie chcę niczego skreślać. Moim zdaniem, patrząc na logikę tego, co się działo, na logikę taką, że prawie przegrali Le Mans, bo kombinowali w momencie, kiedy trzeba było obstawiać wszystkie załogi, już tutaj jednym kazali przepuszczać 83, 51, drugim no niby kazali, ale można było to olać, kiedy już kombinowali, żeby zmieniać układ sił. No raczej będą stawiali na swoją załogę. Będą chcieli, aby Mistrzostwo Świata zdobyła jednak załoga fabryczna, więc tutaj oczywiście to jest jak najbardziej możliwe. Trzymamy kciuki, natomiast musi być sporo szczęścia, no i musi się po prostu postarać przy wszystkich 3 samochodach AF Corse, żeby to mistrzostwo było możliwe. Moim zdaniem faworytami jednak są kierowcy załogi fabrycznej, przy czym robią wszystko oczywiście, co mogą, żeby sobie przeszkodzić. Masę błędów popełnianych, no nie tylko w Le Mans, ale także w innych wyścigach, głupich błędów, więc no tutaj jest nadzieja, że być może ta stawka, bo wcześniej w pierwszych wyścigach sezonu Porsche ściemniało, Cadillac ściemniał, poza Katarem, bo akurat Katarę pojechali mocno i generalnie nie każdy pokazywał, co może. Po Le Mans ściemniać nie ma już co, więc no, przypuszczam, że będzie już trudniej, że już nie będzie takiej przewagi Ferrari, które nie ściemniało, jechało swoje, tylko będą już, żeby walczyć o to zwycięstwo i o punkty, będą musieli już mniej błędów popełniać i po prostu pokazywać pełną prędkość i jest nadzieja, że jeżeli Porsche dociśnie już regularnie, jeżeli Cadillac dociśnie, myślę, Alpine czasem tam się miesza przecież tak czy inaczej, BMW od czasu do czasu coś tam jest w stanie osiągnąć, jeżeli po prostu inne zespoły fabryczne dołączą do tej walki, no to może jakimś cudem uda się to wiedzieć, szczególnie jeżeli auto nie będzie się psuło. Wy mówicie o rajdzie Dakar oczywiście, sam Robert do niego nawiązywał i nie wyklucza tej możliwości, natomiast w rajdzie Dakar można jeździć naprawdę w wieku dość zaawansowanym, co udowadnia szczególnie oczywiście ojciec Carlosa Sainza juniora, czyli Carlos Sainz senior. Więc to trzeba odsunąć na trochę dalszy termin, może się wydarzy, może nie, zobaczymy. Myślę, że byłoby super, ale póki co są kategorie, które wymagają jazdy w trochę niższym wieku. No i teraz, no właśnie, co jeszcze może Robert osiągnąć? Robert jeżdżąc w WRC, poza tym, że miał ten cel jako rehabilitację, miał taki cel, żeby być jedynym kierowcą w historii, który wygrał wyścig Formuły 1 i wygrał rajd WRC. I są osoby, i to bardzo wysoko postawione, które twierdzą, że było to możliwe. Yves Maton, szef Citroena na tamte czasy, przekonywał, już nawet długo jak nie był szefem tego zespołu w Citroenie, że gdyby Robert jeździł w Citroenie, gdyby nie poszedł do Forda, a w ostatnim wywiadzie Robert przyznał, zresztą nie tylko w ostatnim, że błędem było nie pójście do Citroena. Miał powody, ale trzeba było się z Citroenem utrzymać zamiast iść do M-Sportu, gdzie była totalna kaszana.
no to gdyby Robert został w M-Sporcie, to by, nie w M-Sporcie, tylko w Citroenie, to by na pewno rajd jakiś wygrał. Więc ten cel był bliski spełnienia i no z tego fragmentu rozmowy wnioskować można, że znowu nie jest to coś, co jest totalnie skreślone. Jest to coś, na co Robert może się w jakiś sposób zapatrywać. Zresztą nieraz wracał do rajdów w różnych wywiadach. Jest to oczywiście opcja taka, no, która budzi takie skrajne emocje, dlatego że pamiętajmy, rajdy są bardzo niebezpieczne. To jest naprawdę mega szalony sport, więc no, ja osobiście na przykład miałbym taki element. No powiem szczerze, że jak Robert odchodził z WRC, żeby wrócić do wyścigów, no to był taki, no było uczucie niedosytu. Natomiast jak zobaczyłem kolejny wypadek Chrisa Mika, świetnego kierowcy, który miał masę wypadków w rajdzie Argentyny, miał był taki rajd, że miał za 2 dni z rzędu, totalne dachowanie gdzieś tam w Argentynie. To był pierwszy moment, kiedy poczułem taką ulgę, jednak ucieszyłem się, że Robert dalej w rajdach nie jeździ, więc jest to oczywiście cel wielki, cel ultrasportowy, cel moim zdaniem, jeżeli Robert by wrócił do WRC i wygrałby rajd rundę WRC i dodał to do zwycięstwa w Formule 1, to już wyjmując nawet Le Mans poza nawias, nikt tego wcześniej nie zrobił i bardzo wątpię, że ktokolwiek będzie w stanie to kiedykolwiek zrobić. Jest to po prostu wyczyn absolutnie kosmiczny, na który Roberta stać. Jestem co do tego przekonany i sam Robert też uważa, to było w różnych wywiadach, że byłby w stanie rajd wygrać. I także osoby inne, osoby poboczne. Jak do tego jeszcze dodać Le Mans, no po prostu no nie udało się zdobyć Mistrzostwa Świata Formuły 1, coś na co Robert miał ewidentnie papiery i to bardzo, bardzo mocne. Natomiast no, na inne sposoby można pokazać, że no, zobaczcie, że jednak ogarniałem jazdę i to nie tak, że ogarniałem całkiem nieźle czy bardzo dobrze, tylko po prostu byłem jednym z najlepszych kierowców historii. Więc już teraz przy tym zestawie i przy tym, co Robert dokonał, wracając szczególnie do ścigania po wypadku, no, osoby ogarnięte muszą widzieć i zdawać sobie sprawę, że Robert jest jednym z najlepszych kierowców na świecie, jest jednym z najlepszych kierowców w historii, ale gdyby do tego jeszcze dowalić zwycięstwo w totalnie innej dyscyplinie sportu, jaką są rajdy, a są bardzo, bardzo różne od wyścigów, jest to mega co innego, no to wówczas mielibyśmy ten bang, nie? Tak jak Fernando Alonso chciał zdobyć tę złotą koronę, po Grahamie Hillu, wygrać w Le Mans, wygrać Grand Prix Monaco i w IndyCar, kiedy próbował, no to tak, Robert by poszedł trochę innym kursem i wygrałby na przykład to WRC. Natomiast jeśli chodzi o Indy 500, no w tej wypowiedzi, którą teraz cytowałem, Robert faktycznie zwrócił uwagę, on nie wyklucza tej możliwości. Jest to coś, co z tyłu głowy może mu się tam kręcić, tym bardziej, że ma propozycję, żeby taką próbę podjąć. Też kolejny taki, no ultra niebezpieczna sprawa, absolutnie Indy 500. Dla mnie to są szaleni ludzie. W sensie, że no kurde, oni idą po 340-360 na godzinę, czasami więcej. No i tam ułamek sekundy popełniasz błąd i obok czeka betonowa ściana, więc no znowu taki element bardzo, bardzo ryzykowny i budzący skrajne emocje, no ale z drugiej strony jest to motorsport. Tak? Motorsport jest niebezpieczny, więc taka opcja. Pytanie, co Wy na to? Jak Wy to widzicie? Która z tych opcji dla Was byłaby fajniejsza, jako dla kibiców, żeby obserwować? W którym kierunku Waszym zdaniem byłoby super, gdyby poszedł Robert? No i jest jeszcze ta opcja Formuły 1. Opcja, którą Robert odstawia na tory boczne. No, dla niego ten rozdział jest zamknięty, jeśli chodzi o ściganie, bo nie wyklucza tutaj, no i pewnie się znajdzie prędzej czy później w Formule 1 jako osoba wykonująca inne zadania. Bardzo odpowiedzialne. Natomiast ja bym jeszcze Formuły 1 nie skreślał. Znaczy na tej samej zasadzie co wcześniej. Nigdy nie mów nigdy. Natomiast no, formalnie wydaje się to prawie niemożliwe, choć cały czas jest jakiś procent możliwości, ale i za pierwszym, i za drugim razem się to wydawało, że jest to prawie niemożliwe, a jest zestaw okoliczności i są pewne decyzje, które można podjąć, które mogą Roberta znowu powiązać innym kanałem do tego, żeby przynajmniej w boidzie Formuły 1 się znaleźć na przykład na testach, żeby się nim przejechać, tak? A jak w nim pojedzie w testach i to będą poważne testy, to kto wie, gdzie to zaprowadzi. To jest dla mnie najmniej możliwa opcja i taka, powiedzmy, bajeczna i na za kilka lat, ale nie zdziwię się, jeżeli jeszcze raz Roberta zobaczymy przynajmniej w boidzie Formuły 1. Myślę, że to jest całkiem niewykluczone. A jeśli w wyścigu, kto wie, na razie bym się do tego nie przywiązywał, ale nie skreślałbym tej możliwości absolutnie do końca.
Teraz przechodzimy do drugiej części programu, czyli krótki bryk dla ignorantów, którzy twierdzą, że zwycięstwo Roberta Kubicy w Le Mans to nic wielkiego, tak żeby się przestali kompromitować i wygadać te głupoty. Jest to absolutnie żenujące, tak jak zawsze było żenujące utrącanie radości fanów i takie deprecjonowanie sukcesu człowieka, który odnosił największe i odnosi największe sukcesy w historii polskiego sportu motorowego, absolutnie genialnego kierowcy, multidyscyplinarnego i zbijanie tego albo przez totalnych ludzi, ignorantów, ludzi, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, ale wysnuwają wielkie opinie, wśród nich są także dziennikarze, nawet bardzo dobrzy dziennikarze to robili, nie mówię tylko o jednym, co z całym podziwem i sympatią do tych dziennikarzy to akurat było żenujące. Absolutnie, ale szczerze, jak ktoś gada głupoty na tematy, na których nie ma pojęcia, to sam sobie na dłuższą metę szkodzi. Dziękujemy za tą weryfikację Robertowi, że to wyciągnął. To po pierwsze. Natomiast są też ludzie na przykład, którzy twierdzą, że oni się znają na motorsporcie i że ten Kubica jest słaby. No to mówię, trzeba mieć albo jakąś bardzo zepsutą krew, albo nie wiem, dla mnie to jest kretyńskie, nie? W sensie powiedzieć, świetnie znam się w motorsporcie i mówić, że Kubica jest słaby, no to po prostu głupota, nie? W sensie, strasznie durne. Ktoś może wam wymienić wszystkie odcinki specjalne wszystkich rajdów, jakie występują na świecie, ale to znaczy, że ma świetną pamięć i zna nazwę odcinków, ale jeżeli twierdzi, że Kubica był słaby w rajdach, no to znaczy, że nie ogarnia, nie? Że zna nazwiska, nazwy, długości pewnie, ale nie ma pojęcia, na czym polega WRC, tak? Na czym polegają rajdy. Więc to się bierze też, takie jest grono osób. Na szczęście zamknęli jedaczki, większość z nich absolutna. Wciąż jednak pojawiły się jakieś kretyńskie komentarze w stylu, co to wielkie Le Mans, że się Polsko dowiedziało, co to za wyścig, w ogóle kogo to obchodzi. Idiotyczne. No więc dla tych osób, ale też dla nas, żebyśmy się cieszyli tym, co się wydarzyło, czego tak naprawdę dokonał Robert Kubica. No po pierwsze, wygrał jeden z najtrudniejszych wyścigów, generalnie najbardziej prestiżowych, ale też jedną z jego najtrudniejszych edycji. To jest tor, który ma 13,6 km, 70% pokonuje się go na pełnym gazie, no i współczesne samochody rozpędzają się do 340 km na godzinę. Kiedyś było szybciej, ale też trzeba dodać, że kiedyś były dłuższe proste, teraz postawiono między nie szykany. Natomiast są to po prostu full-time, pełne prędkości, takie jakie osiąga na torach Formuły 1. Oczywiście hypercary są wolniejsze od bolidów Formuły 1 w momencie, kiedy się hamuje, bo są o wiele cięższe i mają mniejszy docisk aerodynamiczny, no i w zakrętach, bo mają mniej docisku, ale cały czas są to ultra szybkie, bardzo dobre samochody. No jest to kategoria w świecie wyścigów, szczególnie strony europejskiej, druga po Formule 1. Są to mistrzostwa świata, bardzo mocno obsadzone i tutaj jedziemy dalej. W tegorocznej edycji Le Mans startowało 19 byłych kierowców Formuły 1, plus śmietanka zawodników, którzy w Formule 1 nie startowali, ale startują w innych wyścigach, w innych kategoriach i są po prostu topowymi kierowcami. Nie każdy mega dobry kierowca wszedł do Formuły 1, bo po prostu jest tam za ciasno. Jeśli chodzi o byłych kierowców Formuły 1, Jenson Button, czyli mistrz świata z sezonu 2009, Kevin Magnussen, dopiero co jeździł w Formule 1, Mick Schumacher, syn Michaela Schumachera, Brandon Hartley, który przejeździł w Toro Rosso całkiem sporo sezonów, jest mistrzem świata, tak, jest zwycięzcą Le Mans. Kamui Kobayashi, kolejny były kierowca z wielkimi sukcesami w Endurance. Sebastian Buemi, kolejny kierowca Toyoty, też były kierowca Formuły 1 z dużymi sukcesami. Sebastian Bourdais, były kierowca też, teammate Sebastiana Vettela, były Antonio Giovinazzi, jeszcze nie tak dawno temu, wielki włoski talent. Szybki to na pewno, ale cała reszta to tak bym się zastanawiał. Nick de Vries oczywiście, Stoffel van Dorn, też bardzo utalentowany kierowca, utopiony w McLarenie, tak naprawdę w polityce, ale kierowca, którego pełnego talentu nie zobaczyliśmy w Formule 1. Jean-Éric Vergne, to są byli kierowcy Formuły 1, którzy mieli, większość z nich, mocne papiery, duże nadzieje. Oczywiście Button z nich był tylko mistrzem świata, natomiast generalnie jest to mega mocna stawka. Dla porównania, w tegorocznej stawce Formuły 1 startuje 20 kierowców, więc tutaj było 19, w tym 17 w hypercarach, a w Formule 1 mamy 20. Po drugie, Le Mans to jest kultowy wyścig na tyle, że powstały o nim hollywoodzkie hity. To jest takie bardziej, poboczne. Czyli mieliśmy oczywiście film Le Mans z 1971 roku, przez wielu uznawany za najlepszy film o motorsporcie i o wyścigach, ze Steve'em McQueenem. Jest to po prostu klasyk. No i Ford vs Ferrari z 2019 roku, bardzo fajny film, z Mattem Damonem i Christianem Bale'em, nominowany w 4 kategoriach, zdobył 2 Oscary.
i też jest bardzo dobrym filmem, który polecam. Teraz oczywiście będzie F1 Movie. Różne są recenzje, zdjęcia zajebiste, ale jeśli chodzi o fabułę, no dużo takich nieścisłości w kwestiach wyścigowych, o tym jeszcze pomówimy w innym programie. No a po drugie, no generalnie są tam różne uwagi co do scenariusza. No i był film Grand Prix z 1966 roku, 3 Oscary, jeśli dobrze pamiętam, też uznawany za dobre kino i też osadzony w rzeczywistości Formuły 1. Po trzecie, w wyścigach WEC, czyli w kategorii Roberta Kubicy, startuje aż 8 różnych producentów. I ci producenci to są, czekajcie, muszę to tutaj wypatrzeć, oprócz Ferrari, którym jechał Robert, tylko Robert jechał niefabrycznym, Porsche, Aston Martin, BMW, Cadillac, Toyota, Peugeot i Alpine. Niestety odpadła Lamborghini, byli za słabi, plus jeszcze teraz jest sprawa w ogóle za szpiegostwo technologiczne, ponoć okradli premę z jakiejś elektroniki. No ale ostatnio powrót potwierdził McLaren, czyli team legendarny Formuły 1, i dość ma Ford i Hyundai ze swoją marką Premium Genesis, więc jest to absolutnie kategoria, w której no, najbardziej popularna pośród producentów, bardzo, bardzo mocno obsadzona przez samochody. Dla porównania w Formule 1 mamy teraz 3 producentów, czyli Ferrari, Mercedesa i Alpine. McLarena można też uznać, dlatego że od iluś tam lat produkuje samochody drogowe, natomiast no, tutaj powiedzmy pół awansem. No i ma dojść Cadillac w przyszłym roku, więc to jest ta różnica, tak? Jest ich o wiele mniej niż w WEC-u. Kolejna rzecz, w Formule 1 startuje 20 samochodów, w tym roku w Le Mans jechały 62 samochody i 186 kierowców w 3 kategoriach. 21 hypercarów, 17 samochodów LMP2 i 24 samochody LMGT3. No ktoś powie, no tak, no ale czy LMP2, LMGT3, no to w ogóle tam poza konkurencją, no to żaden problem, przecież jest od nich o wiele szybszy hypercar. To się zgadza, natomiast to w niczym nie ułatwia sprawy, dlatego że jazda takim hypercarem pomiędzy tymi samochodami, no jak każdy, kto oglądał ten wyścig, widzi onboardy, tam się mnóstwo akcji dzieje, są jakieś... Robert sam dostał strzała z tyłu podczas tego wyścigu od jednego samochodu LMGT3. W ogóle. Tam są cały czas non-stop akcja, przyciskanie się, to jest cały czas ryzyko. Jest po prostu ultra ciężko, zwłaszcza ze względu na te różnice prędkości, więc to w niczym nie ułatwia akcji. Przeciwnie, jest to znacznie trudniejsze. Po prostu zwiększa wiele ryzyko w 24-godzinnym wyścigu. Jest to po prostu więcej zamieszania, trudniejsza sprawa. Kolejna rzecz. Długość wyścigów Formuły 1 to od 1,5 do 2 godzin. Le Mans to 24 godziny, przy czym sam Robert spędził za kierownicą 10 z 24 godzin. Przejechał najwięcej okrążeń ze wszystkich kierowców na torze, ze wszystkich kategorii, we wszystkich samochodów. 166 okrążeń, 12 000 kalorii potem po drodze tam spalił. Wyścig Le Mans, kolejna rzecz, ma ponad 100 lat historii. Pierwszy odbył się w 1923 roku i była to jego 93. edycja. Podczas gdy pierwszy wyścig Formuły 1 odbył się w roku, Mistrzostw Świata Formuły 1 odbył się w roku 1950. A zdaje się w 1946 czy jakoś tak powstała Formuła 1 jako taka, jako zestaw regulacji określających tą najszybszą formułę ścigania. Kolejna rzecz. Robert jechał niefabrycznym Ferrari, czyli były obok niego 2 priorytetowe załogi i gdyby kierowcy tych załóg nie dawali ciała i nie popełniali głupich błędów, no to wówczas raczej ciężko byłoby ich pokonać, no bo po prostu byliby w grze o zwycięstwo i mieliby priorytet. Na szczęście jednak po prostu nie byli tak dobrzy i tak szybcy też jak nasza załoga. Legendy, które wygrywały Le Mans, to między innymi Fernando Alonso, Bruce McLaren, Jochen Rindt, Graham Hill, Phil Hill, Jack Brabham, Mike Hawthorne, Tom Christensen czy Jackie X, no i oczywiście Robert Kubica. Natomiast były legendy, które startowały i nie wygrały. Juan Manuel Fangio, 4 starty, 4 nieukończone wyścigi. Awarie i potem po wypadku wycofany Mercedes po tej słynnej tragedii w Le Mans. Stirling Moss, Jim Clark, Jackie Stewart, Michael Schumacher, Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Alain Prost, Mario Andretti, Mika Häkkinen, Jacques Villeneuve, mistrzowie świata Formuły 1, którzy w tym wyścigu startowali i którzy tego wyścigu nie wygrali. Inna sprawa, wielu wyśmienitych kierowców marzy o tym, żeby w tym wyścigu pojechać, łącznie z Maxem Verstappenem, który doskonale zna regulamin i sam mówi, że na lata przyszłe chciałby ten wyścig
zaliczyć. Więc generalnie jest to bardzo, ale to bardzo prestiżowa impreza, bardzo prestiżowy wyścig, w którym mamy polskiego zwycięzcę w jednej z jego najtrudniejszych decyzji, najtrudniejszych edycji. I do tego jeszcze głównym motorem tego zwycięstwa, zarówno za kierownicą, jeśli chodzi o jazdę, jak i mózgiem tego, jeśli chodzi o kwestie strategiczne, i FEI nazwał go dyrektorem technicznym w ostatnim wywiadzie, był Polak Robert Kubica. Jest to ogromny sukces polskiego sportu generalnie i czekamy na plebiscyt przeglądu sportowego, bo mi się wydaje, że mamy tam duże szanse na podium. Na koniec parę zdań o polskich juniorach, bo jest to naprawdę mega fajny okres dla polskiego motorsportu. Dużo się dzieje, szczególnie w wyścigach, ale no, mamy też nadzieję i w innych dyscyplinach. No i mieliśmy teraz rundę w Paul Ricard, mieliśmy hiszpańską Formułę 4 i tam głównie Janek Przerowski i oczywiście Eurocup 3, gdzie naszymi głównymi koniami pociągowymi jest Kacper Sztuka i Maciek Gładysz. No i ten wyścig dla Janka był taki ten weekend w kratkę, no bo mieliśmy co, 2 pole position i 1 trzecie miejsce, ale generalnie no poza tym po prostu tracone pozycje na starcie, szczególnie i po prostu trudne wyścigi, tak, więc prędkość jest, no jeśli chodzi o kwestie no, wyścigów, tam start z pierwszego pola był dość problematyczny, lepiej się startowało z drugiego, natomiast no generalnie trochę niewykorzystanych sytuacji, natomiast w Eurocup 3 mieliśmy, no Maciek Gładysz miał znowu, nasz mistrz Pucharu Zimowego, miał trochę słabsze występy, tam była walka oczywiście o to, żeby się przebijać do czołówki. 4. miejsce miał w pierwszym wyścigu, Maciek w drugim, jeśli dobrze pamiętam, 6. Natomiast Kacper Sztuka najpierw 3. miejsce w pierwszym wyścigu Eurocupu i teraz dziś 2. miejsce, 2. pole startowe i zwycięstwo w finałowym wyścigu Eurocup 3 i objęcie prowadzenia w klasyfikacji kierowców, więc naprawdę mega fajnie, mega dobrze się dzieje. Trzymamy kciuki za naszych wszystkich chłopaków. Co ciekawe, cała trójka jest w ogóle z Akademii Motorsportu Orlen. Dobrze obstawiona stawka. No i to jest super ważne. To jest coś, na co należy uważać, coś, o co należy dbać i o czym należy pamiętać. Mamy naprawdę mega dobrych kierowców młodych, za których po prostu trzeba trzymać kciuki. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam we wtorek Co-Drive. Mamy zamówionego kolejnego wspaniałego gościa. No, mam nadzieję, że wszystko poklei. Jak poklei, no to nagrywamy w poniedziałek. Naprawdę petarda. Gwarantuję Wam, że będzie to super fajny materiał. Po prostu znamienita osoba, jedna z najpotężniejszych osób w światowym motorsporcie, która jest Polakiem. No i przypominam, że jest jeszcze opcja SUPPI, czyli format Buy Me a Coffee, jednorazowa wrzutka w ramach docenienia i wsparcia autora, który jest dziennikarzem niezależnym, nie pracuje w żadnej redakcji, na wszystkie wyścigi wysyła się sam, tak więc wszystko jest w opisie. Jeżeli mnie zechcecie wesprzeć takim datkiem, oczywiście będę Wam zobowiązany i no, tak czy inaczej będę cały czas robił kolejne materiały. Póki co, dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam wspaniałej niedzieli, wspaniałego tygodnia i do zobaczenia wkrótce.